O, wiste. Dla jednego Słowianina nauczyć się języka polskiego nie powinno być trudne, prawda? No, byłem trochę naiwny. Dziś opowiem Wam, dlaczego polski zasługuje na miano jednego z najtrudniejszych języków świata, a na pewno można go uznać za najdziwniejszy spośród wszystkich języków słowiańskich. Przynajmniej dla jednego normalnego czarnogórca. Idemo! Trudno mi wyobrazić sobie życie bez języków. Jako dziecko nauczyłem się niemieckiego i angielskiego, a po zakończeniu studiów marzyłem, żeby zostać dyplomatą. Więc nauczyłem się malheureusement francuskiego, a w międzyczasie próbowałem nauczyć się japońskiego i z jakiegoś powodu węgierskiego. Seretlek. Jednak w wyniku ciekawego splotu okoliczności 5 lat temu trafiłem do Polski. Więc nic dziwnego, że chciałem nauczyć się polskiego, nie? Jak tu przyjechałem, to rozumiałem może 30% pisanego polskiego, a ze słuchu bardzo mało, może 15%. Polecam obejrzeć mój pierwszy filmik o języku polskim. To zrozumiecie, dlaczego byłem naiwny. Jak przygotowałem się do egzaminu językowego B1, chciałem się wielokrotnie poddać. Tak naprawdę nawet nie chciałem zacząć się uczyć. Ale powoli, nie wszystko jest tak źle. Pięknem języka polskiego jest to, że można otworzyć książkę napisaną w XVII wieku i ją prawie zrozumieć. A w przypadku naszego nie zrozumiemy wiele. Nie rozumiem to. Do XIX wieku w Czarnogórze większość książek było pisanych w języku starosłowiańskim, czyli cerkiewnym. Znajomość języka polskiego dała mi dostęp do kultury pełnej czarnego humoru i unikalnej perspektywy na życie. Mogłem prawie bez problemu zrozumieć hity polskiej kinematografii, jak na przykład Seksmisja, Chłopaki nie płaczą albo Pieniądze to nie wszystko. Uwaga, uwaga! Najważniejsze, w drugiej części, jak rozpętałem II wojnę światową, pojawiają się Czarnogórcy. To nie Polak, także daje wojnik. Mimo prilike da nas da se tuče, zbog toga je tako ljuty. Naprawdę nic mnie nie mogło przygotować na to, w jaki sposób nas tam pokazali. Może trochę przesadzili, ale nie były daleko od rzeczywistości. Jest wiele piosenek, które bardzo mi się podobają. Jak Nie pytaj o polskie, Jesteś lekiem na całe zło, czy Jest taki samotny dom. Język polski brzmi pięknie, szczególnie w utworach muzycznych i poetyckich. Dlatego dziwię się, że dużo artystów polskich na Eurowizji śpiewa po angielsku. Myślę, że dużo Polaków nie docenia swojego języka. A tak naprawdę język polski jest wyjątkowy, bardzo bogaty i ekspresywny. Coś, co ciężko mi zrozumieć, to dlaczego używa się tak dużo przekleństw. Szczególnie słowo na k, tak często je słyszę, że straciło dla mnie jakiekolwiek znaczenie. W poprzednim filmie wspomniałem, że naukę języka polskiego znacznie upraszcza stały akcent, który niemal zawsze pada na przedostatnią sylabę. Powoduje to, że jak ludzie mówią po polsku, brzmią trochę monotonnie, ale mnie to nie przeszkadza. Bardzo ułatwia to życie, bo w naszym języku są 4 różne akcenty i nie jest oczywiste, który kiedy się używa. Słowa jak kada i kada mogą oznaczać inną rzecz w zależności jak się je wymawia. A dlatego zdanie gore, 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 gore ma sens. W pierwszym momencie język polski wygląda niepokojąco przez te długie ciągi spółgłosek, ale wbrew pozorom nie jest trudno zrozumieć ich wymowę. Dobra, prawie. Elastyczność języka jest też dużą zaletą. Zdania można układać w różnym szyku, co bardzo ułatwia komunikację. No jasne, może nie zawsze ładnie brzmi, ale każdy zrozumie, o co chodzi. W potocznym języku często skraca się słowa, jak na przykład w porzo zamiast w porządku, albo siema zamiast jak się masz. Ciekawe jest też dla mnie to, że się używa słowo no w tym samym sensie jako tak. Jak my w Czarnogórze. Anoż to brat. Jednak dla mnie jest bardzo dziwne to, że się słowo hej
używa jako pożegnanie, ale chyba nie powinienem oceniać, bo my używamy ciao. Coś dziwne, ale small talk w Polsce jednak istnieje i jest ciekawy. Co tam dobrego u ciebie? A, dzięki. Jakoś leci. A jak tam u ciebie? Spoko. Wiesz co, sorry, ale muszę lecieć. Jasne. Do Nara. zobaczenia. W ogóle czasownik słyszeć jest bardzo dziwny. Jak dzwonię, to ktoś po drugiej stronie mówi słucham! Na początku brzmiało mi to pasywno-agresywnie. Potem zrozumiałem, że to znaczy, że ktoś po prostu mnie słucha, czyli przywiązuje do mnie uwagę. Ale podoba mi się, że kończy się rozmowę mówiąc do usłyszenia. Jednak, jeśli chodzi o small talk, język polski nigdy nie wygra z naszkim. O! Gdzie si, brate? Co czynisz? Evo ništa tu, Bez veze. vidimo se. Vidimo se, ciao. W poprzednim filmiku powiedziałem, że polski ma jakieś tam zasady, ale jest tyle wyjątków, że te zasady nie mają sensu. Jednak nie miałem racji. Polski ma dużo zasad, ale wyjątków i dalej nie brakuje. Czasowniki dzielą się na 4 główne grupy, które określa się na podstawie końcówek w odmianie przez pierwszą i drugą osobę, a nie w bezokoliczniku, jak w normalnych językach. Dlatego czasami bezokoliczniki mają dziwną końcówkę, która nie kończy się na cie, jak na przykład piec, móc, ulec. Na początku nie mogłem zrozumieć, dlaczego w narzędniku odmieniamy z laptopa, z telewizora, z komputera, ale z domu, z motoru, z budynku. Z jakiegoś powodu mówi się z auta, ale z samochodu. Teraz to rozumiem, bo ma jakiś sens. Słowa zapożyczone mają końcówkę a polskie mają końcówkę u. Tylko dlaczego istnieje z plecaka? Bo to nie jest zapożyczenie, ale jak zwykle polski musi mieć wyjątki. Przyimki to również trudna rzecz. Niby są podobne do naszego, ale ich użycie jest inne niż to, do którego jestem przyzwyczajony. Mówimy we Wrocławiu, ale u Fukiera u nas zawsze jest u. u Ćorsokaku, na engleskom Didn't Street. Mówi się w pracy zamiast na pracy. Jestem na Skrzyczne, ale idę w góry. Jestem na plaży, ale nad morzem. Prezent dla, ale nagroda za. U nas zawsze jest za. Mogę tak wymieniać długo. Dowiedziałem się, że istnieje dysortografia. Rozumiem, że jest dysleksja, ale dysortografia. Dla kogoś, kto mówi po naszku, jest to trudne do zrozumienia, bo u nas już w drugiej klasie uczniowie potrafią pisać bez problemu. Zakładam, że takie zaburzenie może istnieć tylko w krajach, w których mówi się językiem ze skomplikowanymi zasadami, jak na przykład polski albo francuski. U nas nie ma opcji, żeby ten sam dźwięk był opisany przez 2 różne litery, jak na przykład rzeka i żabka. Co wy sądzicie? Czy dysortografia w ogóle istnieje, czy jest wymyślona? Napiszcie dole w komentarzach. Prawie zawsze w polskim żeńskie imiona kończą się na a, ale dlaczego w takim razie mówi się na mężczyznę prowadzącego samochód kierowca? A w ogóle dlaczego mężczyzna? Dziwne jest też, że jeśli są 2 takie same spółgłoski obok siebie, to wymawia się obie. Jak na przykład Anna, dżdżownica. W szkole uczyłem się języka włoskiego, więc ta zasada była mi znana, ale jak na język słowiański jest to bardzo wyjątkowe. Również polski ma dużo własnych nazw. W większości przypadków to mi nie przeszkadza. Szczególnie gdy mówimy o rzeczach, które używane są na co dzień, jak na przykład przeglądarka albo telefon komórkowy, czy rower. Nawet nazwy miesięcy po jakimś czasie ogarnąłem. Oprócz listopada, bo Chorwaci tak nazywają 10. miesiąc. Jednak zaczyna to być problematyczne w medycynie. Mówi się gruźlica, a nie tuberkuloza, cukrzyca, a nie diabetes, znieczulenie ogólne, a nie anestezja. Również każdy nowotwór ma swoją nazwę. Tak dużo jest takich przykładów, że się tu zatrzymam. Ale mam nadzieję, że rozumiecie moją martyrologię. Przez pierwsze kilka miesięcy nauki języka polskiego używałem podręczników, ale jak zobaczyłem tabelki z deklinacją, postanowiłem się uczyć bardziej normalnie.
czyli po prostu rozmawiając z Polakami. A że Polacy są bardzo mili, zawsze mnie poprawiali, ale nigdy się ze mnie nie śmiali. A to daje ogromną motywację, żeby kontynuować naukę. Jeśli podobał Ci się filmik, subskrybuj po więcej. Pozdrawiam, widzimy się.